Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi, zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w ostatnim odcinku dotarliśmy tutaj do takiej sali przed drzwiami, gdzie właśnie w środku będzie znajdował się boss. Moim zdaniem jeden z najtrudniejszych bossów w grze, już go spotkaliśmy, to taki wielki ochroniarz, taka wielka właściwie kobieta ochroniarz, która zajmuje się ochroną właśnie tego króla alchemików. No i walka z nią jest naprawdę trudna, ona ma dwie fazy. Pierwsza, gdzie jest taka powolna, i druga, gdzie jest właśnie mega szybka, także na najgorszy możliwy typ, że pierwsza faza jest właśnie taka powolna, druga szybka. I zaraz właśnie spróbujemy sobie z nią zawalczyć, ale zanim to nastąpi, mamy do wydania 3 punkty kwarcu, no i również level upy. No i ja już się tutaj mniej więcej zastanawiałem, co trzeba zrobić, więc zaraz sobie to zrobimy. Ulepszymy sobie finalnie postać przed tą walką, ale zanim to nastąpi, mamy jeszcze jeden pojemnik zaszyfrowany, który właśnie otrzymaliśmy w ostatnim odcinku. Także wróćmy do hotelu Krat do Venigiego, żeby nam ten pojemnik odszyfrował. Dobra, jesteśmy już w Kracie. No i od razu udamy się do Venigiego, żeby to dla nas wykonał i rozszyfrował ten ostatni pojemnik. I always welcome friends. Odszyfruj zaszyfrowany pojemnik i mechaniczny zaszyfrowany pojemnik. Ooh, how long do you think it will take me to decipher it? Time me. Ecco, all done and all yours. For a layman, it would have been a tough nut to crack, even for a replica. Child's play for me, of course. I bet you could make a fortune by solving the code behind it all. But why the Grand Covenant, I wonder? Apologies, my friend. I became lost in thought. Please take it. No i dobra, i mamy właśnie odcyfrowany, mechaniczny, zaszyfrowany pojemnik. Rozkazy: pociąg przestał jeździć, zaś kupiec czeka na zniszczonym mieście na mroźną ucztę. Załącznik, formularz zamówienia, załączony znak zaufania. Brak preferencji dotyczących płci, prośba o sprzęt tropicieli w stylu odtrąconych. Wspomnieć o córce rodu Wolfe, hasło sprzęt lisicy. Zapytać, czy można wytworzyć dup, czy są dodatkowe egzemplarze. Choć zerwała więź ze swoją rodziną, to nadal Wolfe. Ma dobre oko i najlepszy sprzęt. Możemy jej poszukać, jak będziemy ulepszać nasz. No i tutaj mamy mniej więcej pokazane, gdzie ono się znajduje, no i że potrzebna nam mroźna uczta. A mroźna uczta to jest broń jednego z bossów, który właśnie teraz sobie wytworzymy. O, tutaj tego NPC Hugo, który tutaj został zamiast Alidore. I właśnie to jest ten sprzęt, czyli właśnie mroźna uczta. Broń nawet okej, myślę, nie jest jakaś super wybitna, ale właśnie to jest jedyna broń z bossa, którą musimy sobie wymienić, dlatego warto poczekać było z wszystkim właśnie, żeby tą mroźną ucztę sobie wymienić, bo ja na moim pierwszym przejściu wziąłem sobie jakiś amulet zamiast tego, no i tej broni nie miałem dostępnej, no i niestety nie mogłem tego zaszyfrowanego pojemnika, znaczy odszyfrowałem, ale nie mogłem sobie niestety odebrać nagrody, także możemy tą broń od razu sobie założyć. Mroźna uczta, wygląda to tak, możemy jeszcze przejść, zobaczyć, jak to w ogóle bije. Wcześniej nie miałem nawet okazji jej przetestować, ale to raczej chyba nic specjalnego, no zaraz zobaczymy. Ojej, no widzicie, że strasznie powolna ta broń. Ma jakiś tam atak specjalny, że coś robi i jeszcze coś takiego. No, strasznie wolna broń, niestety, także no, raczej nie w moim stylu, ale powiedzmy, że dla niektórych mogłaby być ok. Ale dobra, nie przedłużając, udajemy się w takim razie w miejsce, gdzie musimy tutaj się dostać, żeby ten zaszyfrowany pojemnik odczynić. I to będzie mianowicie tutaj, na zapadniętej ulicy, tego co kojarzę. I tutaj będziemy mogli zaraz się dostać do miejsca, gdzie spotkamy handlarza, któremu musimy tą mroźną ucztę pokazać. No i dobra, jesteśmy. Okej, o ile się nie mylę, musimy iść tu. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tak, nie pomyliłem się, jesteśmy ok, tylko tego załatwmy. Okej, trochę oberwaliśmy, ale to nic.
Dobra, i my musimy się dostać tutaj. Tutaj i tędy sobie właśnie, o, przejdziemy dołem. Tak mi się wydaje, że po prostu będzie najszybciej. Tutaj pamiętacie, właśnie była skrzyneczka, a my teraz się udamy tutaj w dół, tylko tego jeszcze załatwimy. No, jeszcze by wypadało trafić. No i dobra, padł. I tutaj już w ogóle nie musimy tej lokacji dalej czyścić, tylko wchodzimy sobie tutaj na górę. Przeciwnicy nas powinni chyba nie zauważyć, mam taką nadzieję. No nie, czekają dalej, więc chyba mamy spokój, chociaż ten piesek się niebezpiecznie zbliża, ale zawrócił. Dobra. I mamy tutaj handlarza, wcześniej go oczywiście nie było, no i teraz jak mamy tą mroźną ucztę, to możemy z nim pogadać. Who are you? I make deals only with established clients as a rule. No i właśnie możemy pokazać tą broń. Oh, is it Mr. Frozen Feast? I knew only the meeting spot, not the client. I apologize for not recognizing you. Here's the item you wanted. I made it just like the uniform of that conceited stalker. Hope you like it. Looking forward to more discreet transactions, if you catch my meaning. I zobaczcie, dostaliśmy kolejny kwarc. No i strój myśliwski czerwonej lisicy, a także odszyfrowaliśmy wszystkie pojemniki i dostaliśmy za to achievementa. Także tą broń możemy już sobie zmienić, nie będzie nam dalej potrzebna, możemy wziąć sobie tą. No i oczywiście możemy zobaczyć ten strój lisicy. Wygląda tak. Możemy w nim na razie chodzić, taki czerwony strój po prostu. A czy do tego dostaliśmy maskę? No nie. Ale spoko. No i dobra, i mamy tak naprawdę 4 kwarce, więc spoko, jeszcze lepiej niż było. No i tak naprawdę przenieśmy się z powrotem do hotelu. I właśnie wydajemy ten kwarc i poulepszajmy się jeszcze trochę. No czeka nas naprawdę trudna walka. Ja już tak mniej więcej sobie pomyślałem poza nagraniem, jak tutaj te kwarce wydać. No mamy 4 sztuki, wcześniej miałem 3, to był prostszy wybór. Ale myślę, że najbardziej opłacalne i tak dla nas będzie, jak zwiększymy sobie miejsce po prostu na amulet. Że będziemy mieli jeszcze jedno miejsce na amulet i damy ten amulet czerwonej lisicy, żeby nam zwiększył jeszcze, że jeszcze 3 motorykę i 3 technikę. Myślę, że to bardzo, bardzo fajny wybór. Żeby nasza postać po prostu była jeszcze właśnie silniejsza, no bo jednak plus 3 i plus 3, no to jakby 6 level upów nam to dało, więc naprawdę się to opłaca zrobić. Także aktywujmy. Bo moglibyśmy na przykład aktywować coś stąd, że na przykład więcej użyć sześcianu, albo dodatkowa miejsca na rękę Legionu, albo właśnie wydłuża czasu dostępnego ogłuszenia. Ale no przyznam szczerze, że nie jest mi to jakoś super potrzebne. Więc po prostu weźmiemy sobie właśnie tutaj ten dodatkowe miejsce na amulet na pewno. Co mamy? Wydłuża czas ogłuszenia, poprawia atak broni. Coś fajniejszego nie ma tam dole. O, wydłuża czas efektów baśniowego kunsztu. To może być nawet sympatyczne, to sobie dajmy. I kolejne puste miejsce i dajemy sobie... Może obniżenie obrażeń podczas uników. Spoko, że jak nas coś trafia, robimy unik, to mniej obrażeń zadaje. I tutaj jeszcze mamy coś do wyboru. Stąd nic w sumie ciekawego, może stąd coś. Obniża pewien czas zatrzymywania obrażeń. Obniża spadku wraz ze wzrostem na tronie, przypadkowa wytrzymałość nieaktywnej broni, ładowanie legionu przez eliminowanie przeciwników. Może dajmy sobie automatyczne ładowanie legionu. To może się wydać spoko. No i zobaczcie, mamy tu dodatkowe miejsce na amulet. No i w sumie mamy jeszcze jeden kwarc. Przydałoby się go wydać. No to możemy go wydać na to, żeby mieć dodatkowy punkt baśni, tak że jesteśmy w sumie bardzo silni. A zawsze sobie coś tutaj dodamy, że na przykład poprawa atak baśniowego kunsztu. O, myślę, że spoko. No i dobra. Jesteśmy naprawdę teraz silni. Dajemy sobie oczywiście ten jeden jeszcze amulet.
No i damy ten amulet lisicy i zwiększyło nam się obciążenie na dosyć mocne, czyli trzeba będzie dać level upa w wagę. Żebyśmy mieli dalej na lekkie obciążenie. No i w sumie jesteśmy naprawdę fajni. Także zróbmy to. I dajemy sobie na tutaj. I zobaczcie, że będziemy wtedy obciążenie mieli lekkie. No i super. I mamy jeszcze możliwość w ogóle dodania ergo, bo niedużo nam brakuje do jeszcze jednego level upa. W sumie mamy bardzo dużo tego ergo. Dajemy sobie może troszkę tego. O, tak żeby dało nam na 3. W sumie to nawet na 4 możemy dać, zobaczcie. Dobra, to dajmy tak, żeby było 4 level upy, było jeszcze możliwe. I damy sobie raz, dwa, raz i raz. Myślę, że całkiem spoko. Całkiem spoko to wygląda. No i dobra, no i z tym tak naprawdę sprzętem możemy udać się na tego bossa. Pierwsza faza jest taka w miarę prosta. Bo tam ten przeciwnik naprawdę jest wolny, więc jeśli tylko będziemy dobrze go unikać, możemy go oczywiście też blokować. To powinno pójść sprawnie. Zdecydowanie gorzej jest z tą drugą fazą, gdzie naprawdę ten przeciwnik zmienia całkowicie swoją naturę. Jest naprawdę bardzo, bardzo silny. No i przede wszystkim szybki. No ale dobra, nie przedłużając, zawalczymy sobie z nim, no i zobaczmy intro do tego bossa. No i dobra, zaczynamy. Zaczynamy z nią walkę. Walka na pewno nie najłatwiejsza. Dobra, uniknięte. Dobra, po takim ataku możemy mocny atak z nią wyprowadzić. Ała, no trochę mnie tutaj ścięła niestety. Dobrze, muszę sobie przypomnieć, co ona w ogóle robiła. No ta pierwsza faza to tam jeszcze... Ała, no dobra, ten atak jest mocny. Pierwsza faza nie jest taka trudna, chciałem powiedzieć, ale trochę mnie bijesz na razie. Dobra, rozwaliliśmy jej tarczę, chociaż tyle. Okej, to musimy uważać, bo ona teraz będzie nas próbować nabić na swój mieczyk. Dobra, uniknięte. I jeszcze ładnie nabite. Ała, no tego już mi się niestety nie udało zablokować. Jak widzicie, ona ma bardzo dużo życia, naprawdę. Dobra, udało się ją wytrącić z równowagi. Dobra, i przebijamy. No naprawdę, tego życia ma okropnie dużo, a to dopiero pierwsza faza. Dobra, ucieknijmy, niech ona sobie wyprowadzi tą sekwencję ataków. No, tym razem tylko jeden na szczęście. Musimy się oczywiście odsunąć, bo ten atak po jakimś czasie tam wybucha. Aj. No to trochę nieprzyjemne było. To też nie za bardzo. No dobra, jakoś jako tako idzie na razie. Okej, znowu będzie nas nabijać, to musimy uważać. Ała, dobra, myślałem, że to już nie doleci. Kurczę, nie zrobiłem przez to uników, ale dobra.
weźmy sobie też, naładujmy sobie ogniem. O, trochę się zaciąłem w ścianie, mam nadzieję, że to... To tak konkretnie się zacząłem w ścianie, nawet nie mogę się ruszyć. No powiem wam, że nieprzyjemnie. I co mam teraz zrobić? No trochę nieprzyjemnie się zaczęło, bo jakby byłem w sytuacji niestety bez wyjścia. Zacięliśmy się w ścianie, nie byłem w stanie z niej wyjść, no i ona mnie po prostu tutaj zaspamiła jak ptakami. No szkoda, ale no jak widzieliście, prawie tą pierwszą fazę skończyliśmy. To nie jest to aż takie trudne. Tylko prawda, trzeba jej unikać. Ona jest dość powolna rzeczywiście w tej fazie, więc też jako tako da się coś tam zrobić. Może w sumie od razu zrobimy sobie kamień szliferski. Dobra. To jest fajna opcja, że można sobie stanąć za nią. Okej. Znowu nas próbujesz nabić, co? O, znowu będzie próba nabicia nas na swój mieczor. O, jej się niestety udało. Dobra. Ała, no dobra, nieprzyjemna sprawa. A, jeszcze żeś mnie tutaj trafiła, no dobra. Muszę bardziej cię blokować chyba, co? Okej, tutaj możemy fajnie ją właśnie obkrążyć. Może nie aż tak. Dobra, pozwoliliśmy jej w końcu tą tarczę. O, dobra, wybijmy ją z równowagi, super. Dobra, ona jeszcze zaatakowała, to możemy ją przebić. Aczkolwiek nie jestem do końca zadowolony z tego, ile mi zostało tutaj buteleczek, bo trochę mniej powinienem na pewno stracić na tą pierwszą fazę. Ale co zrobisz, już nic nie zrobimy. Dobra, podejdź do nas bliżej. No chodź tu, bo nie chcę tam do ciebie za bardzo podchodzić. Dobra, będziesz miał ten atak z nabijaniem. No jeszcze raz. Okej. No i ten atak też możemy sobie fajnie ominąć. Okej. O, serio mnie to trafiło, nieprzyjemne. Dobra, wyleźmy się. I może zaraz jej zadamy w sumie atak baśniowym kunsztem. Może zrobię tak. Dobra, i skończmy pierwszą fazę. Także ładnie poszło, no i teraz będzie druga, która jest zdecydowanie gorsza.
Oh, Simon. Your sword, Vexasia, swears to protect this tower. No i dobra, zaczynamy. Główny problem jest taki, że ona jest strasznie szybka, ma niemożliwe ataki i zaczyna walkę od czegoś takiego. Spróbujemy to zablokować. Jak damy w ogóle w odpowiednim momencie, tak widzicie, ała. O, te pociski do niej wracają. Teraz dlaczego ta walka jest trudna? No właśnie dlatego, że ona ma niemożliwe ataki wręcz. I jeszcze lata. Widzicie jaka ona jest szybka. Niesamowicie szybka jest naprawdę. Naprawdę daje nam też bardzo mało czasu na reakcję. Ale fajne jest to, że możemy te ataki elektryczne do niej wracać. Dobra. Moja główna taktyka to jest to, że ja ją po prostu jakoś tam blokuję. Okej. Dobra. Trafiona. No, dobra. Okej, idealnie. I zobaczcie, mamy szansę na wytrącenie w ogóle z równowagi, to jest coś... Będziemy chcieli oczywiście zrobić, udało się, super. Dobra, i ona... O, jeszcze dała nam atak, no tak, zapomniałem o tym. Dobra, to spróbujmy ją teraz wytrącić z równowagi. Dobra, naładuję sobie wytrzymałość broń jeszcze. Dobra, trafiona. Okej. Jak widzicie, nawet dobrze nam idzie. O nie, nie, nie. Uciekamy. No dawaj, strzelaj. Dobra, ładnie. Powracało, kurczę, ten atak. No nie gadaj. Nie, patrzcie. Na hita została i nas zabiła. Ojku, ale nieprzyjemne. No ale jak widzicie, tak wygląda właśnie walka w drugiej fazie. Trzeba ją blokować dość dużo. No tutaj blok naprawdę ma znaczenie. No i jako tako ta walka idzie. No szkoda, że się kurczę nie udało, bo naprawdę było już blisko. Myślałem, że już ją mamy. No a tutaj niestety trochę zabrakło. I niestety musimy znowu zacząć od pierwszej fazy, która jest trochę nużąca i też łatwo popełnić właśnie przez to błędy. Dobra. Dobra.
Okej, no to dawaj ten atak swój. Dobra. Wycofajmy się, co ona będzie robić? No, będzie robić dalej to. I teraz będzie robić tą wielką serię ataków. A nawet nie, jeden tylko. Dobra, fajnie. Okej, przed tym trochę się wycofajmy. Ała, no dobra, nie udało mi się tutaj niestety w porę uniknąć tego. Dobra, ładnie. Dobra, wytrącona z równowagi. Się oczywiście jeszcze przed tym wyleczę. No i możemy ją tutaj fajnie przebić. Dobra, ładna seria weszła. A i ona teraz będzie robiła ten swój ulubiony atak. Wycofajmy się trochę, żeby nas nie mogła trafić. Aj, no i kurczę się niestety dałem nabić. Nie, fajnie. No i dobra, ona będzie teraz robiła tą długą serię ataków. A po prostu się wycofajmy. Dobra, i my możemy ją teraz zaatakować nawet baśniowym kunsztem. Jak ma trochę. Aha, i znowu będziesz to robiła. Dobra, udało się uniknąć wszystkiego. Dobra, i uciekamy. Uciekamy, niech ona sobie tam robi. Ten atak również niech sobie robi. Oj, dobra, i skończyliśmy ją. No i znowu wracamy do drugiej fazy. I tutaj już zabawa będzie przednia. No, zobaczmy, jak nam to pójdzie. Dobra. I jeszcze musimy zrobić... Aha, tego się nie da tak zblokować, no to nie fajnie. Ale no nic, dobra, mamy trochę więcej leczonek, więc... powinno pójść lepiej, w teorii. Chociaż na razie to poszło tak... średnio. Widzę, że ona teraz szaleje. Ale to nic, dajmy jej po prostu sobie poszaleć. Oj, oj, oj. Tutaj mocno oberwałem. Ojejku, jeszcze tego nie zablokowałem. No, słabo mi teraz idzie. Nie jestem teraz zadowolony. Absolutnie. No nie jest dobrze. Dobra, wytrzymałość broni musimy sobie trochę zmienić. A
nie wiem, gdzie ona jest. Oj, nie, niestety zabiła. O kurczę, nie poszła mi dobrze ta druga faza. Trochę za szybko chyba chciałem po prostu z nią zawalczyć. I trochę się za bardzo podpaliłem. No, bywa, niestety. Ale jak widzicie, no nie jest tak źle, no do połowy życia ją zjeżdżamy, więc jak się trochę skupimy, to damy raczej szybko radę. A w ogóle mogę też w sumie użyć kamienia szlifierskiego, czego by nie. Jak ona zaczyna tym atakiem, to tym bardziej możemy ją tutaj trochę omęczyć. No dobra, tylko teraz będzie robiła tą seryjkę swoich ciosów, niech sobie tam robi. O, serio mnie to trafiło tą końcówką. Dobra, chociaż ją podpaliliśmy, więc tyle dobrego. Okej, no teraz ją trochę szybciej ścisnęliśmy. Dobra, niech ona sobie robi ten wybuch. Dobra, rozwaliliśmy jej szybko też tarczę, także zdecydowanie szybciej poszło teraz. Dobra, ładnie. O nie. Dobra, ale pojedynczy to był tylko wymach. A teraz też widzę, że ona jakieś przyjemniejsze ataki na razie robi. To ja oczywiście nie narzekam. A może poza tym, dobra. Potrójny wymach, tak? O, już na pierwszym się nadziałem. O, najgorsze combo. A to niech sobie zrobi je. Dobra, i możemy ją wytrącić z równowagi. W międzyczasie sobie naładujemy może miecz. Dobra, i szybko ją przebijamy. A i ładnie, o to chodziło. No tak, też czułem, że nas to trafi. Dobra, obmijamy to. Ten wybuch, no i przechodzimy zaraz do drugiej fazy. No i dobra. No i teraz zaczynamy prawdziwą zabawę. Możemy sobie zrobić jeszcze tak. Od razu. Nie wiem, czy to coś da, ale zobaczymy zaraz. Czy nie za wcześnie. Dobra, ładnie podbijaliśmy. No, tylko ona oczywiście poleciała do nas, a ja tego nie zdążyłem. Aj, no tak. Dobra, wleczmy się. No dawaj, dawaj. Oj, kuta. Twoja szarża to jest nie fajna rzecz. Aj, tyle mi znowu życia zabrałaś. Noż ty. No dobra. Ojejku. No akurat musiała takie głupie ataki dawać, no. No szkoda, no ale no, spodziewałem się, że z tym bossem niestety nam trochę czasu zajmie. Widzicie, no metoda na nią jest dość prosta, tylko kurczę, akurat teraz takie głupie ataki dawała. Już naprawdę ciężko było coś tutaj na nią więcej zrobić, no ale no nic się nie dzieje, no spróbujemy jeszcze raz oczywiście.
Dobra, od razu weźmy sobie kamień szlifierski. Dobra, fajnie zaczynasz walkę. A jeszcze. Dobra. Okej, ładnie. No dobra. Ała, aż mnie ta ścięła trochę. Okej, będziesz rozpoczynać swoją sekwencję szybkich ciosów. Dobra, ładnie. Tarcza rozwalona. Dobra, może zdążymy. Aj, nie zdążyliśmy. Kurczę, słabo. No. Dobra. Tylko kurczę, już nam ogłuszenie poszło, tak? To nie miło bardzo. Dobra, no i załatwiona ta faza chociaż. No to teraz zaczynamy następną. No i spróbujmy. Dobra. No dobra, chodź tu. Okej, gdzieś tam sobie poleciała, ale to w ogóle nie w to miejsce, co ja stałem. Weź czas, leczonko. Dobra, ładnie. Aj, no kurczę, mogłem to zablokować na pewno wszystko. Dobra. Biegniemy do niej szybko. Może teraz? No, absolutnie nie. No, chciałbym ją oczywiście, jak już mam możliwość, chciałbym ją ogłuszyć. A to nie takie proste. Ojej, no jak tak będę robił, to na pewno nie będzie proste. No i tyle z mojego ogłuszenia, co? Ale sam jestem sobie winny w sumie. O, dobra, teraz się udało, tylko ona właśnie będzie robić jeszcze serię ataków i na sam koniec zrobi to. Dobra, więc teraz dopiero mamy szansę. O, jeszcze musi Żakat to robić. Dobra, chodź tu, jeden atak. Kurde, znowu było tak blisko. Ajajaj. Naprawdę, największy problem, to jakby była po prostu ta jedna faza, to myślę, że już dawno byśmy ją zrobili, ale przez to, że jest dwie fazy i trzeba się przestawić,
że ten przeciwnik na sam początek ma taką powolną tą fazę, a potem taką szybką, no to jest główny problem właśnie tej walki. Ale nic, no, spróbujmy jeszcze raz, może nam się w końcu uda. Też fajnie, że ten przeciwnik zaczyna tym atakiem tą walkę, to mamy chwilę, żeby go naprawdę tutaj ładnie pobić. To są ataki naprawdę dla nas przyjemne na start. O, może nie ten. O, jeszcze mnie tutaj trafił niestety tym. Dobra, bym chciał ci zadać te obrażenia od ognia. Dobra, udało się na szczęście. O, dobra, teraz to, że mnie trochę walnął. Dobra. No i dobra, wytrącamy ją oczywiście z równowagi. I przebijamy. A co, naładujmy sobie wytrzymałość naszej broni na maksa. Aha, oczywiście, że musisz to jeszcze robić na sam koniec. Aby za dobrze było, jakbyś tego nie zrobiła. O, leku, jeszcze mnie trafiła niestety. A, no dobra, no to jedno ogniwo pulsu jeszcze papa. O, jeszcze sobie stwierdziła na sam koniec, że będzie robić takie ataki. Bardzo niemiło z tej strony. Dobra, mamy ją. No, dobra, już się bałem, że jej nie trafię. No i lecimy z drugą fazą. No i zaczynamy. No to, że to mnie trafiło, to jest trochę XD, no ale dobra, już nie będzie trudno. Co ona jest? Tutaj. O, ładnie, wytrąciliśmy ją szybko z równowagi. Dobra, przebijamy oczywiście. No i dawaj, chodź tu. Okej. Dobra, i biegniemy szybko teraz do niej. I ją użyjemy baśniowego kunsztu jeszcze. Dobra, ładnie. Dobra. I jeszcze ją walimy. I zobaczcie, mamy ją, udało się. Sir Simon, only you. Oh, don't worry. No i zobaczcie, mamy ją. Uff. No powiem wam, że jestem mega zadowolony, że nam się to udało. Dlatego, że tak jak mówiłem już wcześniej, za pierwszym razem jak grałem, sobie przechodziłem tą grę, nie dałem rady jej sam pokonać. Musiałem wzywać za pomocą okruchów gwiazdów jakiś NPC do pomocy, żeby mnie tutaj wspomogli, no bo po prostu męczyłem się strasznie na tym.
w rogu, ale też jak za pierwszym razem przychodziłem, to trochę taki speedrunning sobie robiłem tej gry, też za bardzo nie zważałem, co tu się dzieje, po to, żeby właśnie jak najszybciej ją przejść i żeby właśnie nagrać do niej poradnik, tak to wyglądało, a teraz jednak trochę się przygotowałem, wiedziałem, co ten boss robi, no i też łatwiej mi przez to poszło, na przykład to odbijanie tych pocisków jest bardzo ważne od niej, no bo to jest dużo życia zabiera i dzięki temu możemy też właśnie fajnie ją pokonać. No i za pierwszym razem też w ogóle nie zwracałem uwagi na blokowanie. A jednak blokowanie to jest game changer w tej grze. Naprawdę bardzo dużo znaczy, bardzo dużo zmienia. No i tak to wyglądało. Pokonaliśmy tutaj tą upadłą anielicę. Chociaż nie wiem do końca, czy ona była aniołem, ale tak ją tutaj nazywam. No, ostatnią ostoję tego wielkiego alchemika. Naprawmy sobie Stargazer. I oczywiście odpocznijmy, a co ciekawe, my nie mamy ergo nawet na level upa za pokonanie jej, no to znaczy, że dość silni jesteśmy. Zobaczcie, możemy w hotelu Krat porozmawiać z 2 osobami, ale możemy także udać się na wejście do ulicy Rose Isabeli, bo tam będzie ten obiekt doświadczalny, którego uwolniliśmy, ocaliliśmy tak naprawdę w ostatnim właśnie odcinku. Także możemy z nim pogadać, on będzie jako właśnie teraz kupiec, no i będzie miał dla nas na pewno jakieś ciekawe możliwe przedmioty. Zobaczmy, ale czemu akurat stąd mi się wydaje, że to nie jest najlepsza droga. Moim zdaniem najszybciej będzie z wejścia do opery. Także tam się może jednak przeniesiemy, bo tutaj to jest bardzo daleka droga do tego NPC. To praktycznie pół lokacji by trzeba było przejść, to jest całkowicie bez sensu. A stąd będzie zdecydowanie szybciej, bo tak naprawdę z dwóch przeciwników tylko będziemy mieć do pokonania. Możemy z nimi nawet nie walczyć, więc zdecydowanie wolę tędy przejść. O, jak widzicie, ten obiekt doświadczalny już sobie tam stoi. Zaraz do niego podejdziemy. Załatwimy tylko tych z miotaczami ognia, żeby nam czasem nie przeszkadzali. Oni na szczęście nie są nami specjalnie zainteresowani, ale żeby nam tam czasem nie podeszli. No, widzicie, on stoi tutaj na górze, więc zaraz sobie to jakoś do niego podejdziemy. Tylko jeszcze tego z miotaczem ognia załatwimy. No i tutaj pewnie będzie zaraz wejście do góry. Mam taką szczerą nadzieję. Będziemy mogli z nim właśnie pogadać. Tędy? Nie, raczej nie. Tylko tędy tutaj do góry, prawdopodobnie. Dokładnie tak. Tylko ten tak podejrzanie wygląda, może go załatwmy. O i właśnie, jeszcze jeden tutaj wyleciał. O dobra, z babykami może się nie będziemy już nawalać. Tylko ten jeszcze, zobaczcie, do nas leci, jest daleka. Dobra, mamy ich z głowy na szczęście. No i porozmawiajmy z tym obiektem doświadczalnym. Nice to see you again. I thought if I got a second chance, I'd go to where my heart's content. I never expected to get out alive. Oh, it's overwhelming, even now. Want to take a look at... Za to jak kupimy. Wszystkie bronie, będziemy mieć wszystkie możliwe bronie, więc czego by nie. Ten pojemnik lada też kupmy. I możemy z nim jeszcze porozmawiać o powód przybycia tutaj i o tym, co widział. I used to be a fan of the actress Patricia. Not the red actress Adelina, but her sister. Patricia had an angelic voice like her sister. If she'd become famous, they would have called her the White Goddess. But her career was cut short. She took poison and ruined her throat. I've only read others' memories, so I don't know the details. But the memories people had of her songs,
You should have heard her voice in her prime. Something transcendent like that. It makes you feel alive. I survived, so I'm seeking out experiences like that. So, any more questions? Tak, jeszcze byśmy go zapytali o to, co widział właśnie na tej wyspie alchemików. Did I go sightseeing? You bet I did. It's the Heart of Krat. The theatre, the Ferris wheel, there's so much to see. Although, most of it has burned down now, I suppose. The most fascinating thing, I couldn't believe it. The writing on the back of a made puppet. I read memories, but still, any way you look at it, it's the made puppet's words. Probably designed like that. What kind of puppet would write that stuff? Still, it was weird. You should see it for yourself. Okej. Myślałem, że on powie o to, co widział na wyspie alchemików, on nam po prostu powiedział, co widział po drodze. To jest wszystko tak naprawdę, co mogliśmy z nim porozmawiać. No i słuchajcie, w tym momencie możemy sobie wrócić właśnie do Kratu. Jeszcze porozmawiać z NPC, co oni tam mają do nas do powiedzenia. No i powoli będziemy się zbliżać do wielkiego finału, tak naprawdę. Bo tutaj jeszcze zostały nam tak naprawdę do końca gry 2 bossów. Najtrudniejszy już za nami, więc teraz tylko z górki. No jeszcze porozmawiajmy. Z kim my tu mamy do porozmawiania? Z Polendiną i z tą starszą panią. Może wpierw z Polendiną. Unsurpassed sorrow. I must announce, Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm, and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polendina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. Okej, czyli niestety ta Lady Antonina zmarła. No ale przynajmniej w warunkach naturalnych, załatwiają choroba, co prawda, ale no w jakiś normalny sposób, nie tak jak tutaj reszta w tym świecie, więc zawsze coś. Czy jeszcze nam napowiesz? Masz jakieś nowe rzeczy? No już raczej nowych rzeczy mieć nie powinieneś. W sumie też możemy założyć sobie ten nowy strój, ale ten mi się podoba, tak na dobrą sprawę, mogę wam tylko pokazać, jak on wygląda. To jest ten strój myśliwski Białej Damy. A taki biały, ale ten też myślę, że spoko. No i otrzymaliśmy jeszcze tutaj taką ladę. Obrażenia fizyczne o 0,01 lepsze, zakłócenia o 127 lepsze, ale na porażenie gorsze. I na przełamanie gorsze, no to raczej nie będziemy tego zakładać. No Polendina powiedział, że ostatni raz z nim rozmawiamy jako on, bo później no już ze smutku wymazuje się, zostaje zwykłą marionetką. No też smutna sprawa. Ale co zrobisz? I tu możemy, zobaczcie, w ogóle kupić sobie broń z tej ostatniego przeciwnika. Możemy albo kupić ergosmonego zelotypu, danej gardzie wytrzymałość broni nie spada, albo kupić jej broń. I jej broń jest mega śmieszna. Oko Uroborosa. I ja sobie kupię tą broń i od razu ją ulepszę na maksa, dlatego że jest dość ciekawa i fajnie się nim nawet walczy. Taka śmieszna i przyjemna. Więc ulepszymy sobie ją na maksa i będziemy z niej trochę korzystać. Możliwe, że... She was sick, but her personality was so formidable. The hotel feels empty without her. I would have done everything I could to help with weapons. Damn it. I'm so tired of people I know dying.
So you'd better not die. If you can't stay alive, I'm gonna beat you up. Okej, dobrze wiedzieć, że będę miał z tobą na piękno, jeśli zginę. No i ulepszymy sobie tą broń na maksa, bo sobie nią powalczymy przynajmniej do kolejnego bossa, bo z bossem może być różnie z nią, ale do samej walki z takimi zwykłymi przeciwnikami jest bardzo fajna. You're here. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. Dobra, no i ulepszymy sobie broń. Tak jest, poprosimy. Mamy na tyle ulepszeń, żeby ją na maksa sobie ulepszyć. I przy okazji dostalibyśmy też za to achievementa za ulepszenie właśnie broni na maksa. Oj, mamy ulepszoną oko Uroborosa na maksa. Broń jest dość ciekawa. Możemy od razu ją przetestować. Takie wielkie koło. I zobaczcie, jak to wygląda. Ataki ma nawet szybkie. Jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o Special 1, to ma takie coś, że wypuszcza przed siebie. Jeśli chodzi o Special 2, to ma takie naładowanie, że ta broń się ciągle kręci i zadaje dodatkowe obrażenia. No, musicie przyznać, że ciekawe. No i zwykła FK też jest naprawdę fajna, że wypuszcza przed siebie. No i tak to właśnie wygląda. No bardzo fajna broń. Na pewno jest ciekawa i na pewno będziemy z niej korzystać. Zobaczmy jeszcze, czy Venigi coś powie na temat śmierci tej Lady Antoniny. The hotel seems truly empty now that Lady Antonia has departed. She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened when I was just a child. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before she fell ill. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours. Losing someone never gets easier. I always welcome... No i to tak naprawdę tyle. Czy ty coś jeszcze powiesz? At the house of Venini, even... Nie, ty nie powiesz nic ciekawego. Jeszcze zostałaś ty, ale ty chyba tej Lady Antoniny za dobrze nie znałaś, więc nie wiem, czy coś powiesz. Strange. It feels like a portion of my memory has been cut away from me. It hurts so much. It's not like a real wound, but still. Okej, czyli nic ciekawego. No i dobra, to tak naprawdę tyle. Możemy jeszcze iść do miejsca, gdzie ta Lady Antonina sobie siedziała. No, to w ogóle kotek. Czy będziesz się już, dasz się już ładnie pogłaskać? O, nawet zobaczcie, nawet na rączki. Chciał z nami pójść, tak, już się z nami zaprzyjaźnił. Także widzicie, jaka fajna interakcja. Ten kotek nas zdecydowanie polubił. A był taki niechętny na początku do nas, co? A tutaj już spokojnie na ręce się daje brać. No i dobra, zobaczmy. No rzeczywiście Lady Antoniny nie ma, został tylko po niej jakiś przedmiot. Jest to pachnący wiśniami list do cudownego dżentelmena, który przypomniał mi bezcenne chwile. Moment, w której cię spotkałam, był niczym blask światła. Bez względu na to, czy jesteś tym chłopcem, uważam cię za ciepłe, dobroduszne dziecko. Dziękuję za zwrócenie mi radości w ostatnich chwilach. Do młodzieńca dżentelmena, który przypomina Karla, Antonina Cersani. No i dostaliśmy też płytę Memory of the Beach. Na zawsze zachowam wspomnienia, które dzieliśmy na tej letniej plaży. Rzućmy nasze zmartwienia w głębinę niebieskiego morza. Czy masz przeszłość, do której warto wracać? Memory of Beach pokieruje cię ku twoim wspomnieniom chłodnego oceanu. No i zobaczcie, no i dostaliśmy kolejną płytę. No i właśnie ostatnie tutaj wspomnienia Lady Antoniny. No i co? No i teraz czas znaleźć Geppetta. No i pokonać tego ostatniego alchemika, tego przywódcę. No i tak naprawdę będziemy powoli grę kończyć. Ale to wszystko myślę, że zrobimy sobie w następnym myślę, odcinkach się zamkniemy, żeby grę skończyć. Także co, no to właśnie zajmiemy się w następnych odcinkach. Także dzięki bardzo dzisiaj za uwagę. Pokonaliśmy najtrudniejszego moim zdaniem bossa w grze. Nie poszło wcale aż tak tragicznie. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale w miarę szybko się z nim uporaliśmy. Na szczęście mam nadzieję również, że wam też pójdzie równie dobrze, jak będziecie z nim walczyć. No bo jest on trochę wymagający. To może się tylko tak wydawać, ale jednak ta różnica, że pierwsza faza wolna, druga szybka, robi robotę. Także co, dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Na razie. Hej!